powiem, żeby nie było żadnych sprzeczności. Nie pochwalam żadnych narkotyków, nie pochwalam żadnego palenia, picia. Ja oczywiście też nigdy nic takiego nie robiłem. Goa to stan umysłu. Tak, inaczej nie można powiedzieć. Tak jak wcześniej powiedziałem, że Indie to inna planeta, to Goa to jest inna galaktyka. Wspaniałe miejsce. Tak pozytywnie nastawionych ludzi, wariatów nigdy nie widziałem. Taki kraj. Wspaniałe zachody słońca, wszystko dzieje się na plaży. No widać wariatów, pozytywnie zakręconych ludzi, pseudoguru, może i nie pseudo, jakichś takich nauczycieli jogi. Trzeba troszeczkę jedno oko przymknąć, drugie na pół i powiedzieć, że to jest fajne. Najpiękniejsze momenty w życiu. Wspaniałe przeżycia, wspaniałe. Tutaj to jest wolny świat. Na Goa po każdym zachodzie słońca na plaży wylęgają wszyscy dziełotwórcy i pokazują swoje piękne rzeczy. Że tak powiem, każdy orze jak może. Dzieła sztuki.
policji czy coś takiego. Policję widziałem 2 razy, bo wynająłem sobie skuterek. Coś takiego. Nie ten duży, ten mały. Ale uwaga, za całe 3 euro na dzień. Chciałem pojeździć troszeczkę po okolicy. Na widok kamery uciekają, nie chcą, nie zatrzymują. To jest dobry sposób wziąć kamerę i jeździć z kamerą, wtedy nikt się nie zatrzymuje. Raz schowałem kamerę, pan policjant mnie zatrzymał. Zabrak helmeta, czyli zabrak kasku, wo 200 rupii, zapłaciłem 50. Pojeździłem, chciałem zobaczyć, czy gdzieś indziej jest inaczej. W sumie takie same plaże, może troszeczkę jest spokojniej. Ten Arambol tutaj jest bardzo rock'n'rollowy. A właściwie powinno się mówić Arambola. Arambol. Po rusku. Bardzo dużo jest naszych braci za wschodniej granicy. Troszeczkę bardziej uciążliwi niż normalnie statystyczny Europejczyk. Bardziej głośni. Ja mam takiego sąsiada, który się nazywa Anton. Anton mieszka tutaj 1,5 miesiąca i Anton jeszcze nie był na plaży. Nie ma czasu, chłopak. Opalony jest jak aspiryna. Wstaje rano, kompocik wypił. Kompocik to jest wódka z lemonką w takich małych butelkach. Zapala bucha i już mu się morda śmieje. I śmieje mu się do wieczora. Z przerwami na popijanie i na palenie. Nie widziałem, żeby Anton coś jadł. Pomarańcze dla zdrowotności. Nie widziałem, żeby ruszył się z własnego krzesełka. Natomiast na okrętę puszcza rosyjską muzykę ze swojego 14-calowego cuda techniki z głośnikiem mono i Anton ma wszystkich w dupie. Nieważne, że obok ktoś gra na gitarze, czy obok w hotelu jest jakiś koncert. Anton słucha swojej muzyki i my musimy tego słuchać też. A takich Antonów mamy w hotelu kilku. No czasami jest ciężko. Czasami jest ciężko wytrzymać. Zagryza się zęby albo idzie się na plażę, żeby troszeczkę ochłonąć. Co jest jeszcze złego na Goa? Żarcie. Żarcie jest bardzo słabe. Mieszanka europejsko-hinduska zbudowana na nie wiem czym. Naprawdę można się rozchorować, bo to jest tak jakby hinduskie żarcie jest bardzo dobre. Tam, gdzie ja byłem w centralnych Indiach, wspaniałe jedzenie. Proste, ale i bardzo, bardzo apetyczne. A tutaj próbują to żarcie przystosować do turystów. I to jest tak, jakby wracam do mojej kochanej czarniny. Ktoś, kto nie lubi czarniny, a ktoś lubi pomidorówkę, no bo wszyscy lubią pomidorówkę,
No to dolejemy pomidorówki do czarniny, to wtedy wszyscy będą lubili czarninę. I tak to mniej więcej tutaj wygląda. No, parodia hinduskiej kuchni, parodia europejskiej kuchni. Naprawdę ciężko jest zjeść coś, co nie zaszkodzi na zdrowiu. Ale poza tym jest wspaniale. Tak pozytywnie zakręconych ludzi nie widziałem jeszcze nigdy. Takiego dużego skupiska pozytywnie zakręconych ludzi nie widziałem jeszcze nigdy. Troszeczkę takich rzeczy technicznych. Na Arambol za pokój płaci się od 600 do 800 rupii. W tym pokoju mogą spać 2 osoby lub 3, na uparłego 4. To jest jakieś 7-8 euro na dzień, na noc. Zjeść można za 200-300 rupii, a wypić za drugie tyle, czyli powiedzmy 20 euro na dzień, żyjesz jak król. Żyjesz jak król. Wynajęcie skutera kosztowało mnie całe 3 euro na dzień, plus paliwo i 50 euro, 50 rupii dla pana policjanta. Las Vegas przy tym, co tu się dzieje, to jest pikuś po prostu, pikuś. Na pewno warto tu przyjechać, na pewno warto to zobaczyć, szczególnie jak się lubi różnego rodzaju używki. Może niekoniecznie Arambola. Nie, jak oni gada Arambola. Nie ma boskiego akcentu. W każdym bądź razie poszukać jakiejś innej plaży, bardziej turystycznej. Widziałem też, przejeżdżałem skuterkiem przez taką plażę, która się nazywa Baja, czy Baga, przepraszam, Baga. To już taka górna półka hoteli, widać, że tam jest naprawdę bogato. Podejrzewam, że to są takie hotele, gdzie turyści przyjeżdżają na przykład na tydzień na zwiedzanie Taj Mahal, Jaipur albo jakieś inne i później przyjeżdżają tutaj na tydzień na wypoczynek, na posiedzenie na plaży. Tak jak my tak kiedyś zrobiliśmy 5 lat temu, też na takiej turystycznej wycieczce byliśmy w Indiach. Co się będzie działo dalej? Mam już wizę na Sri Lankę, mam już samolot na Sri Lankę wykupiony.
i mam wykupiony pociąg na następną niedzielę na Kochi. Kochi to jest miasto jeszcze bardziej na południe. Jedziemy tam, nie wiem, wypożyczę albo motor, albo samochód, pojeździmy troszeczkę po okolicach. Tam są te słynne backwatery, czyli takie zalane, jakieś takie jeziora, takie stawy. Bardzo dużo o tym słyszałem, ale nigdy tego nie widziałem, dlatego to będę chciał Wam pokazać. Pojedziemy na pewno na pola herbaciane, bo to też jeszcze nie widziałem, chcę to zobaczyć. I będziemy się powolutku zbierać z Indii, bo już mam, tak szczerze powiedziawszy, troszeczkę dosyć. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam na następny odcinek. Chyba że jeszcze coś się wydarzy, coś wkleję.